Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej obronności, o tym i odporności, jak ją budować, jak budować ją w sytuacji, kiedy nie możemy być pewni, jak zachowają się nasi sojusznicy. Nie jesteśmy do końca pewni, jak wygląda nasz sojusz, w jakim stanie jest Sojusz Północnoatlantycki. Za chwilę o tym porozmawiam z moim gościem, ale najpierw, jak zawsze, serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. To dzięki Państwu ten program jest niezależny, dzięki Państwu mogę go robić 4 albo 5 razy w tygodniu i dzięki Państwu też codziennie rano jest serwis, publikujemy serwis Układ Poranny, w którym możecie słuchać 5-6 najważniejszych, pogłębionych informacji, takich mini analiz. Ktoś z Państwa jeszcze nie słuchał, zachęcam serdecznie. Tyle zapowiedzi, łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Generał Tomasz Piotrowski, były dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Igorze. Dzień dobry, witam serdecznie również wszystkich, którzy nas słuchają. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Jesteśmy w takim momencie naszej historii, kiedy z jednej strony jesteśmy zagrożeni jak nigdy atakiem ze strony naszego wroga ze wschodu, a z drugiej strony nasz tradycyjny, najpewniejszy sojusznik zachowuje się tak, że czasami nie wiemy, czy on jest naszym, w każdym razie europejskim sojusznikiem i nie wiemy, czy sojusz, w którym stanowi on główne, nie tylko spoiwo, ale główną machinę, główną siłę, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie Paktu Północnoatlantyckiego. Czy to wszystko jeszcze istnieje i czy nic się nie zmieniło jeśli chodzi o nasze sojusze? Więc moje najpierw pierwsze pytanie brzmi tak, czy ty jesteś pewien, że NATO normalnie by zadziałało tak, jakby zadziałało 5 lat temu, jeśli coś się stanie? I czy możemy być pewni sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi? Słusznie tutaj podniesione przez ciebie, Igorze, kwestia coraz mniejszej stabilności tego, co się wokół nas dzieje. To nie podlega dyskusji. Świat jest zdecydowanie inny. On jest inny w porównaniu do tego, jaki mieliśmy wtedy, kiedy wchodziliśmy do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. I niedawno parę dni temu mieliśmy rocznicę kolejną tego doniosłego wydarzenia. Inny wtedy, kiedy rzeczywiście polegaliśmy na Stanach Zjednoczonych bezgranicznie, lat temu kilkanaście, pamiętam doskonale, chociażby szczyt naszej obecności w strukturach i szczyt naszej obecności w Afganistanie, w Iraku. Wtedy, gdyby ktoś nam powiedział, że należałoby percepcyjnie pomyśleć o prowadzeniu operacji bez udziału Stanów Zjednoczonych, to wydawało się jak całkowicie niemożliwa historia. Teraz zdecydowanie jest inaczej, zdecydowanie mniej stabilnie i co najgorsze, zdecydowanie bardziej emocjonalnie. Widzimy targające nami emocje wynikające z obawy przed tym, co idzie ze wschodu, a na pewno zagrożenie idzie coraz potężniejsze. Doświadczamy go codziennie. Parę dni temu słuchałem świetnego wywiadu z generałem Molendą i w domenie cyberprzestrzennej cały czas jesteśmy atakowani, cały czas odnotowujemy wzrost, więc to jest taki namacalny dowód na to, że ten świat jest coraz mniej stabilny, coraz mniej bezpieczny. To, co obserwujemy w negocjacjach z Ukrainą, też pokazuje nam, że przewidywalność już nie jest nam dana, bynajmniej nie w krótkim horyzoncie czasowym, a to, na co powinniśmy być gotowi, na
cały czas zmieniające się środowisko i cały czas pojawiające się nowe, zaskakujące sytuacje. Natomiast musimy też pamiętać wtedy, kiedy myślimy o stabilności NATO i o pewności, czy ono zareaguje, że jest to organizacja militarna, która przechodziła różnego rodzaju zakręty. Niewątpliwie w tej chwili my musimy tutaj sobie jasno przyznać, że mamy najwięcej emocji takich negatywnych towarzyszących wiarygodności NATO, spójności NATO. Temu nie można absolutnie zaprzeczyć, ale byłbym bardzo daleki od sformułowania, że na NATO nie będziemy mogli liczyć. Równie daleki jak postawa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Byłaby czasami zadziwiająca. Te komunikaty wydawały nam się niespójne, to jednak nie oceniałbym w kategoriach bliższego horyzontu czasowego roku czy dwóch wyjścia Stanów Zjednoczonych z sojuszu i tego, że nie będziemy mogli liczyć na sojusznika. Oczywiście w tym co się dzieje, jest wiarygodność, ale wierzę w dalszym ciągu i uważam, że NATO poprzez swoje międzynarodowe mechanizmy będzie dalej gwarantem stabilności operacji militarnych. Ale użyłeś słowa wierzę i myślę, że ono jest właściwe, znaczy, że ty tą wiarę masz, ktoś inny może mieć trochę mniejszą, ale chyba nieprzypadkowo nie powiedziałeś mam 100% pewności. Bo nie wiemy, mnie też się wydaje, że na to będzie, ale jakby 2 miesiące temu ktoś mi powiedział, co będzie robił prezydent Stanów Zjednoczonych, w jaki sposób będzie negocjował z Rosjanami, oddając im masę rzeczy na początku negocjacji i w zasadzie jak zmieni się jego nastawienie, no co do krytycznego nastawienia wobec Europy, to mogliśmy się domyślać, tak, ale że ono takie będzie, ale też z tych rozmów, które wyciekły ostatnio wynika, że tam też emocje antyeuropejskie są duże, a sympatia do Rosji rośnie, bo Władimir Putin jest przecież miłym człowiekiem, który ofiarowuje piękne portrety Donalda Trumpa i modli się za niego. I jeden z najpoważniejszych urzędników amerykańskich poważnie to mówi, nie? Co dla każdego niewykształconego nawet mieszkańca Polski brzmi jak kompletny absurd. Ale tak jest. W związku z tym nie wiemy, co będzie z tym NATO. Chyba że masz inne zdanie, ale jakby tu jest znak zapytania, bo to mnie wszystko, ten wstęp, taki, który oczywiście nie przewidzimy, co się stanie, nie? Ale to prowadzi mnie do pytania, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, kiedy nie mamy 100% pewności, czy nawet tam 99% pewności. Tak? Więc wiele rzeczy jest niepewnych. Być może na to będzie świetnie działać, być może Stany Zjednoczone dalej będą naszym sojusznikiem, ale może nie. Tak, zdecydowanie. Odpowiedź na to pytanie, które tutaj zostało postawione, co powinniśmy zrobić, jeśli powinniśmy znaleźć w naszej strategii narodowej, czy też bezpieczeństwa narodowego, tak jak się u nas zgodnie z naszą nomenklaturą ten dokument nazywa, no niestety nie możemy się go doczekać, więc ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie, co zrobimy, jeśli. Konsekwencją tych dokumentów powinna być też cała masa innych branżowych, dziedzinowych, pochodnych dokumentów od strategii bezpieczeństwa narodowego, więc wtedy na to pytanie, co powinniśmy zrobić, jeśli, byłoby zdecydowanie łatwiejsze i mało tego, moglibyśmy do tego zacząć układać plany. Natomiast jeżeli tego nie ma, to ciężko jest nam się odnosić. Zostaje nam, tak jak powiedziałem, słowo wiara. Wierzymy w pewne rzeczy, no bo tak de facto to wówczas ona nam pozostaje. Wierzyć w to, że jesteśmy silni, wierzyć w to, że będziemy spójni i dołożyć wszelkich starań, aby nie podważać tej wiarygodności. Bo rzeczywiście to, o co ostatnio opieramy swoje osądy, oceny, zapatrywania, to są takie niejednokrotnie pojedyncze statementy. Na całe szczęście dla nas i z całym szacunkiem dla Urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump to nie całe Stany Zjednoczone. On stoi na czele. Jak to powiedział profesor Michta, tak de facto Amerykanie wybierają sobie króla w swoich wyborach, ale to jeszcze nie znaczy, że zostały naruszone demokratyczne struktury i takie możliwe demokratyczne, jak to jest w tej sytuacji, podejmowanie decyzji przez całą administrację Stanów Zjednoczonych. Wysłannik Witkow z jego zachwytem dla portretów i modlitw
to nie są Stany Zjednoczone. Fakt faktem, że jest to przewodniczący, głowa delegacji, która jedzie negocjować. I to, co on mówi, bardzo poważnie rzutuje na wiarygodność, bardzo poważnie rzutuje na międzynarodowe stosunki, bardzo mocno rzutuje na to, że wówczas po takich stwierdzeniach mówi się o polaryzacji różnego rodzaju, wewnątrz krajów, wewnątrz instytucji, wewnątrz układów takich jak NATO, taka jak Unia Europejska. Ale w dalszym ciągu, powtórzę raz jeszcze, to nie jest jeszcze wszystko. Są całe mechanizmy zabezpieczeń. Na całe szczęście NATO jako instytucja nie zmieniła swojej koncepcji strategicznej. W dalszym ciągu Rosja jest najbardziej wymagającym i egzystencjonalnym zagrożeniem dla NATO jako Paktu Północnoatlantyckiego. Nikt tego nie zmienił. Na pewno prezydent Trump i administracja obecna amerykańska chciałaby, żeby do tego jeszcze dopisać Chiny, ale w tejże strategii też o Chinach jest mowa. Oczywiście dostrzegany jest terroryzm jako kolejny, ale w dalszym ciągu ta percepcja międzynarodowa się nie zmieniła, więc póki nie mamy głosu na ten temat, że należy usiąść jeszcze raz, zmienić ocenę zagrożeń, a z tego co wiem, faktem, że są to mocno oklauzulowane planowania, ale z tego co wiem, to nie ma mowy w NATO o zmianie oceny zagrożeń. Nie ma mowy w NATO o powtórnym rewizji planów obronnych, które zakładałyby inne zagrożenia, inną odpowiedź natowską. Oczywiście, biorąc pod uwagę postawę Stanów Zjednoczonych, jesteśmy w tej chwili dalej, a nie bliżej od procesu zakończonego sukcesem, jakim jest wypełnienie planów obronnych zdolnościami. Dlatego, że pamiętam jeszcze z czasów, kiedy byłem dowódcą operacyjnym, ta dyskusja była najbardziej gorąca i budziła najwięcej emocji co do wypełnienia zdolnościami planów obronnych i poszczególnych zestawów sił. Natomiast i wówczas przy bardzo otwartej, przy dość transparentnej podejściu i postawie Stanów Zjednoczonych nie był to proces łatwy. Więc obecne stanowisko administracji na pewno nie ułatwia tegoż procesu. Ale w dalszym ciągu, powtórzę to po raz kolejny i nie ostatni, jestem w dalszym ciągu ze swoim doświadczeniem, perspektywą spokojny o spójność NATO i o to, że NATO się nie rozpadnie w przewidywalnym horyzoncie czasowym. Z całym szacunkiem dla twojego doświadczenia ogromnego i bardzo poważnego, ty też w życiu, poza upadkiem komunizmu, nie zetknąłeś się z taką zmianą, jaka nastąpiła w Stanach Zjednoczonych. Mówisz, cytując naszego dobrego znajomego Andrew Michte, że jest król w Stanach Zjednoczonych, ale to nie są całe Stany Zjednoczone. No ale poza królem jest tam pan Witkoff, jest tam pan Waltz, jest Grenell i jest Elon Musk, który jest ekspertem od wszystkiego, również od bezpieczeństwa, a znakomicie zna się na Ukrainie, na polityce niemieckiej, na wszystkim się zna znakomicie. I jednym z najbliższych doradców nieformalnych, ale człowiekiem, który wiem, że z nim rozmawia, jest Tucker Carlson, który za swoje radykalne poglądy nawet wyleciał kiedyś z prawicowej telewizji Fox News. Więc te Stany Zjednoczone z dnia na dzień stały się kompletnie inne i dziś nikt jeszcze nie kwestionuje tego, że Rosja jest wrogiem w NATO, ale jak będzie na najbliższym szczycie, tego nie wiemy. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie, ale prowadzi mnie to do tego, żebym był dobrze zrozumiany też przez państwa. Ja nie twierdzę, że tak się stanie, ale nie możemy tego wykluczać. I w związku z tym, a zagrożenie jest, jak mówiłeś, Tomku, bardzo, bardzo poważne, jak nigdy w naszej najnowszej historii ze strony Rosji. No nie mamy strategii, ale nowej strategii nie mamy, ale musimy się przygotować jako państwo. Tak? Dzisiaj nie możemy czekać na co by było, co będzie jeśli, tylko tak czy inaczej musimy się dzisiaj przygotowywać. Nie? I rząd o tym mówi, premier mówi o nowym sposobie powoływania do wojska i tu chciałem cię zapytać o twoje doświadczenie, właśnie o tym, co z twojej perspektywy dziś, nie czekając na nic, powinniśmy zacząć bardzo intensywnie robić. Czy w ogóle jesteśmy w stanie się przygotować do potencjalnego ataku, który mógłby nastąpić za 2-3 lata? Tak, czy jesteśmy w stanie? Niewątpliwie. Dlatego, że jedynym czynnikiem, który ten proces zakłóca, to jest kwestia demografii. Dlatego, że jeżeli rodzi się coraz mniej Polaków, to siłą rzeczy, a rynek pracy jest rosnący, bo sytuacja ekonomiczna jest lepsza, więc wiadomym będzie, że
jeżeli będziemy w dalszym ciągu postrzegali siły zbrojne jako formację zawodową, będzie coraz większy problem z pozyskiwaniem nowych kandydatów do służby i nowych, dobrych żołnierzy. Bez względu na to, czy zmienimy nasze prawo. Ale zanim przejdę do tego, i rozwinę ten wątek, to chciałbym jeszcze na sekundę wrócić do tego, co powinniśmy zrobić w skali regionalnej i z naszej perspektywy w skali globalnej, jeżeli widzimy, że pewne mechanizmy, takie jak Pakt Północnoatlantycki, nie daje już takiej gwarancji, jeżeli już nawet tak bardzo radykalnie to nazwiemy, to od kilku lat już powtarzałem i tego zdania uważam, że nigdy nie zmienię. Mianowicie powinniśmy postawić na budowanie silnych relacji wzajemnych przez perspektywę wspólnoty oceny zagrożeń. Czyli jeżeli w regionie widzimy, że są państwa, a są takie, które wielokrotnie wyrażały zbliżoność oceny zagrożeń do naszej, chęć współpracy, podejście do budowania zdolności, podejście do przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom, to w tych relacjach powinniśmy, szczególnie w regionie, zacieśniać współpracę z sąsiadami, którzy chcą z nami współpracować. Wielokrotnie dostawaliśmy sygnały na ten temat, że jesteśmy postrzegani jako partner wiarygodny, partner o dużym potencjale, partner, który może być nie tylko biorcą bezpieczeństwa, ale również też może zapewniać bezpieczeństwo w wielu aspektach. I na tych relacjach, na tym poczuciu, na tej ocenie powinniśmy zacieśniać współpracę, co nie znaczy powoli przygotowywać się do wyjścia z NATO, absolutnie, dlatego że tak jak w końcówce poprzedniego wieku podjęliśmy strategiczną dla Polski decyzję o dołączeniu do NATO, to tak samo powinniśmy w tym NATO trwać i robić wszystko, żeby ono było spójne. Jednocześnie pamiętając o tym, że im współpraca bliższa, tym z naszej perspektywy lepsza, co wielokrotnie doświadczyliśmy przede wszystkim z państwami nordyckimi, z krajami bałtyckimi i rozumianymi tutaj Litwa, Łotwa, Estonia, jak i również chociażby z Rumunią. Więc jestem wielkim orędownikiem tego podejścia. I jeżeli tutaj zbudujemy silne relacje, to będzie nam łatwiej wywiązać się z tego, co jest zapisane w koncepcji strategicznej NATO, że najpierw odstraszanie, bo nic tak nie odstraszy Rosjan jak świadomość, że Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Rumunia ściśle ze sobą współpracują, mają określone zdolności i nie zawahają się ich użyć i nimi wymieniać wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Nic tak nie odstraszy Rosjan jak świadomość, że mamy spójne przepisy z Niemcami, które pozwolą na sprawne przemieszczenie sił środków z zachodu Europy do Polski. Więc uważam, że na te elementy powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę w skali regionalnej, w skali globalnej ze strategicznego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o sposób przygotowania wewnętrznego, to na pewno musimy uspójnić nasze wewnętrzne wysiłki. Mówiłem już tutaj, nie będę się powtarzał, bo wiele zostało powiedziane. Niektórzy nawet mówią, z czym się zgadzam, ale to temat na odrębną dyskusję, że powinniśmy dostosować konstytucję do obecnych wyzwań, tego, co się dzieje. Na pewno przez pryzmat sił zbrojnych powinniśmy to zrobić i tych moich doświadczeń, które miałem i jestem wielkim orędownikiem tejże zmiany, ale to jest proces bardzo, bardzo wymagający. Powiedzieliśmy parę słów dzisiaj o potrzebie posiadania strategii. I tu znowu zacytuję amerykańskie powiedzenie: jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to żadna z dróg nie doprowadzi cię do celu. Więc jeżeli nie będziemy znali tego naszego wyznacznika, nie będziemy wiedzieli, z którą stronę zdążamy, to nie zbudujemy żadnego systemu, to nie odpowiemy sobie na pytania duże, nie odpowiemy sobie na pytania drobne. Więc na pewno musimy też uspójnić to, co mamy w tej chwili u nas w kraju. Oczekujemy na wspomniane już wcześniej wytyczne pana prezydenta odnośnie strategii bezpieczeństwa, ale w tak zwanym międzyczasie powstała ustawa o obronie ojczyzny, która nakłada na ministra obrony narodowej i nie tylko na ministra obrony narodowej pewne zadania, jeżeli chodzi o kierowanie obronnością. 5 grudnia, o ile dobrze pamiętam, 2024 roku została opublikowana ustawa i obowiązuje ustawa o obronie ludności, obronie cywilnej. Tam też jest na 60 ponad stronach zapisane są obowiązki, począwszy od administracji publicznej. Jest wspomniany pan prezydent, są ministrowie różnego rodzaju resortów, ale ministrowie ogólnie, jest szczebel samorządowy,
opisane i wymienione, co powinniśmy zrobić, co to są zadania obrony ludności w czasie pokoju i obrony cywilnej w czasie wojny. Tyle tylko, że ciężko jest uniknąć wyrażenia, że te obszary działalności, które wspomniałem, tak trochę pracują dziedzinowo. Czyli mamy pewną ustawę, która przede wszystkim dotyczy jednego resortu i ten resort nad tym intensywnie pracuje. Słyszymy, a w zasadzie możemy nawet przeczytać na stronie rządowej, że powstaje i ma się już ku końcowi program obrony ludności i obrony cywilnej. Zobaczymy, co w tym programie będzie napisane, bo tam powinno być szereg zadań. Niepokojące to, co po takiej ogólnej lekturze można odnieść wrażenie, że tam przede wszystkim rozpatrujemy przez pryzmat sprawdzania budowy schronów i różnego rodzaju systemów alarmowania i powiadamiania. Natomiast mam nadzieję, że też znajdziemy jakieś zaczątki krajowego systemu budowy odporności społecznej, bo tak też w jednej z tych ustaw jest taka definicja użyta, więc na pewno musimy uspójnić ten system. Nie ukrywam, że mam twarde podstawy, bo odbyłem ostatnio szereg rozmów z ludźmi z różnych dziedzin, w różnym wieku. Nawet udało mi się na takiej mało reprezentatywnej, ale kilkudziesięcioosobowej grupie przeprowadzić taką krótką ankietkę i muszę powiedzieć, że poczucie społeczne potrzeby zbudowania systemu, potrzeby brania udziału w obronności, odporności społecznej wśród ludzi jest. Tylko musi powstać spójny system i ci ludzie muszą wiedzieć, i to jasno przebrzmiewa i w rozmowach, i w tym, co udało mi się przeczytać, czemu to ma służyć, jak to ma być zbudowane i jakie są zadania w ramach tego systemu. Więc tak w sposób bardzo rozbudowany, odpowiadając na pytanie, tak, jesteśmy w stanie stworzyć ten system, tyle tylko, że jak to się w wojsku ładnie nazywa, musimy zagęścić ruchy. Czyli musimy to robić w tym kierunku, w jakim idziemy, tylko zdecydowanie szybciej i sprawniej. I tu pytanie, co jest najbardziej pilne twoim zdaniem, poza tym, że musimy się wszyscy do tego przygotowywać i chyba nie umawialiśmy się, że to powiem, ale chyba nie będzie to zdradzeniem jakiejś tajemnicy, że niedawno prowadziłeś warsztaty w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności, grę wojenną, bardzo, bardzo ciekawą i ja zawsze wykorzystuję takie okazje, żeby zareklamować Szkołę Przywództwa. Również pan generał Tomasz Piotrowski jest od niedawna naszym wykładowcą i wkrótce zacznie się rekrutacja do następnej edycji. Możecie państwo wejść na stronę Szkoły Przywództwa i już zgłosić swoją aplikację, tylko zostawić swój adres mailowy. Ale wracam teraz do pytania. Co jest takiego, co musimy zrobić już dzisiaj, teraz? Co musimy zrobić na poziomie rządu, co musimy zrobić na poziomie samorządów, ale też organizacji pewnie. To nie jest tak, że tylko ta oficjalna administracja musi uczestniczyć w przygotowaniach. Ja pamiętam, mam takie wspomnienie, kiedyś byłem dawno temu, 20 lat temu po ataku Stanów Zjednoczonych na Irak, kiedy spodziewano się, że w Stanach Zjednoczonych że Stany staną się przedmiotem ataku. W jednym z miast uczestniczyłem w takim spotkaniu, w którym to było w Phoenix, Arizonie, kiedy miasto się przygotowywało do potencjalnego ataku. Ja tam byłem takim stypendium, zostałem tam zaproszony i się przyglądałem temu. To było dla mnie wtedy szokujące, bo ja zobaczyłem, na sali było ze 30-40 osób, przedstawicieli i władz miasta, ale przedstawicieli bardzo wielu pozarządowych organizacji, najróżniejszych, i jakieś stowarzyszenie mieszkańców, i przedstawiciele jakiejś uczelni, i wszyscy koordynowali na tym spotkaniu co należy zrobić, jak się musimy przygotowywać do potencjalnego ataku, który na szczęście nie nastąpił, ale mówię to po to, żeby cię też zapytać, czy do tego całego procesu wszyscy powinniśmy być wciągnięci, nie tylko instytucje państwowe. Tak, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co powinniśmy zrobić, to jest kilka kategorii tego, co powinniśmy zrobić i myślę, że musielibyśmy, Igorze, rozpocząć konferencję kilkudniową, żeby finalnie otrzymać odpowiedzi na te pytania, które teraz zadałeś, bo to na pewno nie jest recepta możliwa do przedstawienia w przeciągu kilkunastu minut wywiadu, ale niewątpliwie dotknąłeś bardzo istotnego tematu, który trzeba było w zasadzie zrobić na przedwczoraj i na wczoraj. To jest ten właśnie element społeczny, czyli wytworzenia mechanizmu, żeby ta kwestia
obrony ludności, obrony cywilnej, potrzeby świadczenia na rzecz obronności państwa, świadczenia to tak górnolotnie nazwane i bardzo oficjalnie, ale bycia częścią tego mechanizmu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, to jest właściwa rozmowa, dialog, uczciwość społeczna i wytworzenie tego całego mechanizmu, żeby Polacy po prostu uważali, że taka jest potrzeba, jest to dobro wspólne i każdy z nas do tego wnosi swoją cegiełkę. Oczywiście świadomość jest. Z tego, co rozmawiam, tak śmiem stwierdzić, nawet mógłbym to policzyć i przedstawić liczby, 90% ludzi ma świadomość tego i chce. Tyle tylko, że znakomita większość z nich, myślę, że z tych wszystkich osób, które rozmawiam, 80% mówi, ale co ja mam robić? Czyli jasne wyartykułowanie, co jest dla nas zagrożeniem, dla nas Polaków, bo my wiemy, co jest zapisane w dokumentach natowskich, my wiemy, co jest zapisane w dokumentach unijnych, ale jak to się przekłada na ocenę dla nas zagrożeń i czego powinniśmy się bać najbardziej i jak do tego powinniśmy podchodzić, to jest ten element społeczny. To, co powinniśmy zrobić również na przedwczoraj, tak kolokwialnie mówiąc, to kwestia odpowiedniego wyregulowania edukacji wielopoziomowej. Mówił też o tym generał Skrzypczak i tutaj się z nim na pewno zgadzam, że powinniśmy postawić na odpowiednią edukację już na etapie szkoły podstawowej i na wszystkich jej etapach, dostosowując oczywiście rangę, ciężar, sposób podejścia do wieku osób edukowanych i do tego, w jaki sposób spodziewamy się, że będą wnosili tą cegiełkę do obronności. Inaczej będziemy rozmawiali z dziećmi szkoły podstawowej, ucząc ich podstawowych elementów patriotyzmu, inaczej ze studentami studiów podyplomowych, którzy mają już swoje wykształcenie, doświadczenie, niejednokrotnie dorobek zawodowy i rodzinny i tam też jest potrzebny inny sposób edukacji, inna świadomość. Oczywiście przekładając na to, co można w tej chwili zrobić, to wspomniana strategia, ale też bardzo mocno liczę, że ten program obrony ludności i obrony cywilnej wskaże nam, w jaki sposób powinniśmy się przygotowywać i jak nasz rząd widzi i przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wierzy w to głęboko, w sposób uzgodniony z innymi resortami i Radą Ministrów, widzi potrzebę przygotowania naszego kraju do różnego rodzaju sytuacji konfliktowych. Dużo dzieje się we wspomnianej już domenie cybernetycznej, więc tutaj nie chcę absolutnie przedstawiać takiej opinii, że powinniśmy być spokojni, bo tu sobie dajemy radę, bo musimy pamiętać, że przeciwnik posiadający inicjatywę zawsze będzie miał przewagę, ale tu widać, że potrafiliśmy wytworzyć mechanizmy, które pozwalają nam się bronić. Więc pozostają nam te domeny bardziej fizyczne, jak proces przygotowania odpowiednich instalacji, proces przygotowania samorządów do tego, żeby wiedziały, w jaki sposób należy kierować i radzić sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Z doświadczenia swojego wojskowego wiem, że nie wystarczy mieć organ, nie wystarczy mieć stanowisko dowodzenia, nie wystarczy mieć zespół zarządzania kryzysowego, żeby odtrąbić sukces, że to już działa. Najbardziej wymagającym są oparte o realne scenariusze ćwiczenia, póki ten czas na ćwiczenia nam jest dany. I tutaj wrócę jeszcze raz do tego czynnika społecznego. Potrzebna będzie akceptacja społeczna, że jeżeli powstanie program obrony ludności, obrony cywilnej i w ramach tegoż programu dojdzie do różnego rodzaju świadczeń na rzecz obrony ludności i obrony cywilnej, jeżeli dojdzie do tego, że będą organizowane ćwiczenia, to my Polacy, jeżeli świadomie chcemy dbać o swoje bezpieczeństwo, to musimy się tym mechanizmom poddać. To nie może być tak, jak wielokrotnie doświadczyłem, że to jak będzie wojna, to my będziemy gotowi, ale teraz jest ćwiczenie, to niech sobie poćwiczą ci, co mają czas, a ja mam ważniejsze sprawy, więc nie będę ćwiczył. Bo powinniśmy tutaj brać za przykład mega pragmatyczne kraje, które realizują takie ćwiczenia, które w sposób naprawdę konkretny podchodzą do odporności własnej, do przygotowania swoich obywateli, do przygotowania swoich struktur do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych i na tym wzorcu oprzeć niewątpliwie nasze przygotowania. Bardzo dużo wzorców mamy z wojny w Ukrainie. Oczywiście mam nadzieję, że nie i zrobię wszystko, nawet jako generał rezerwy, żeby do tego nie doszło, ale gdyby doszło do sytuacji konfliktu i Polska zostałaby zaatakowana, to śmiem twierdzić, że nie będzie to scenariusz 1:1, taki jak był w Ukrainie. Ale Ukraina niewątpliwie pokazuje nam, jakie mechanizmy należy wdrożyć, jakie rozwiązania prawne
wprowadzać, aby poprawić odporność i na co powinniśmy się przygotowywać i w ramach tych przygotowań czemu przeciwdziałać. Więc tutaj mamy dużo wzorców. To jakie są te wzorce z Ukrainy? Jakie są te lekcje z doświadczenia ukraińskiego? Jeżeli chodzi o przygotowanie społeczeństwa, to przede wszystkim kwestia mobilizacji. O tym już mówiłem parę razy i to będzie i mobilizacji nierozumianej, zmobilizowanie mężczyzn do tego, żeby poszli walczyć, tylko mobilizacji państwa. To musi być odpowiednio wcześnie, odpowiednio do zagrożeń, w sposób uczciwy przedstawione. Nie można zwlekać z procesem mobilizacji. To niewątpliwie jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ukraina również pokazuje przez pryzmat doświadczeń, że jest bardzo duże pole do rozwoju, jeżeli chodzi o innowacyjność społeczeństwa i do nadania odpowiedniej rangi własnym firmom, od tych najmniejszych przez te średnie do dużych, które pozwolą nam rozwijać nasze zdolności obronne. Mówię tutaj o środkach łączności radiowej, mówię tutaj o różnego rodzaju systemach walki. Ukraińcy zaczynali kolejny etap wojny w 2022 roku z takim stanem, w jakim mieli. W tej chwili mają, z tego co zostało potwierdzone, rakietę dalekiego zasięgu własnej produkcji, mają całą masę środków walki własnej produkcji, całą masę środków dowodzenia własnej produkcji i wiele mechanizmów przestawionych na samowystarczalność, nie całkowitą, bo tego się nie da zbudować w przeciągu kilku lat, a już na pewno nie w państwie, które cały czas jest pod pręgierzem wojny, ale to niewątpliwie pokazuje, że na te elementy powinniśmy zwrócić uwagę. Niestety słabo nam idzie tutaj budowanie zdolności. Nieszczęsne fabryki produkujące amunicję są już sztandarowym przykładem, że czasami procedury, czasami administracja, czasami niechęć potrafi zrobić wiele złego, nawet wtedy, kiedy potrzebne jest sprawne, silne działanie, ale o to powinniśmy być mądrzejsi, abyśmy wzorem Ukrainy byli jak najmniej zależni od pomocy z zewnątrz. A mamy na to jeszcze cały czas. Czy twoim zdaniem, znaczy gdybyśmy powiedzieli, dobra, to teraz mamy 2 lata, no co, nikt nie wie na pewno, jak mu się 2-3 lata, tak? To są te czarne scenariusze, mówią o tym, że po tym czasie coś może się niedobrego zdarzyć, a jeśli my się do tego przygotujemy, no to szansa na to, że się zdarzy, będzie mniejsza. Co w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić? Po pierwsze, premier zapowiedział powszechne szkolenie wojskowe. Czy uważa, że tak, to jest moment, kiedy należy to zrobić i jak to powinno twoim zdaniem wyglądać dzisiaj? Jak to można realistycznie zrobić, żeby to było skuteczne, żeby nie było źle odebrane, żeby ludzie nie uciekali przed tym, tylko brali w tym udział, no i też żebyśmy realistycznie ocenili swoje możliwości, również ze względów na naszą liczebność i na demografię. Jeżeli mielibyśmy rozumieć powszechne szkolenie wojskowe przez pryzmat odwieszenia zasadniczej służby wojskowej, jaką ją zawiesiliśmy w latach 2008-2009, to byłby to zdecydowanie zły system. Dlatego, że ja już w tej chwili wiem, że nikt się absolutnie takiego sposobu szkolenia nie spodziewa. Ten system szkolenia powszechnego wojskowego, nazwę to tak, musiałby wyglądać zupełnie inaczej. Tylko pytanie, jak on miałby wyglądać? Dlatego, że rozmawiałem też z jednym bardzo poważnym przedstawicielem administracji rządowej ostatnio i słyszę, że będzie szkolenie, ale też nam zależy, żeby ci panowie sobie i te panie szkolne, żeby sobie postrzelali. To tak rodzi się pierwsze pytanie, na co sobie postrzelać, tak? Po to, żeby, ja wiem, że to jest fajne, że to jest niesamowicie nobilitujące, jeżeli dostaje się broń do ręki i odbywa się przeszkolenie, odda się parę strzałów, potem można usiąść sobie spokojnie w zaciszu po takich zajęciach i powymieniać wrażeniami. To jest niesamowicie bardzo fajna przygoda. Tyle tylko, że nasuwa się tutaj pytanie, czy taka przygoda jest nam rzeczywiście potrzebna na skalę masową, na skalę powszechną. Czy my powszechnie chcemy wysłać wszystkich i będzie powszechnie potrzebne, czy ty, Igorze, odczuwasz potrzebę nauki strzelania? Jeżeli tak, a pewnie umiesz strzelać i strzelałeś już nieraz w życiu, czy ty odczuwasz potrzebę tego, żeby po takiej nauce wysłać cię na pierwszą linię frontu? Bo ja już wiem po wielu rozmowach, że ludzie są w stanie
wnosić swój aktywny udział do bezpieczeństwa państwa, do świadczenia, tak jak konstytucja mówi, na rzecz obrony, obowiązku na rzecz obrony Polski, ale w taki sposób, w jaki oni są do tego przygotowani. A wielu z nich nie czuje się przygotowanym do tego, żeby pójść na pierwszą linię frontu i tam sobie radzić w okopach, walcząc przeciwko pojawiającemu się przeciwnikowi. I niestety, jak bardzo byśmy nie upowszechnili tego szkolenia, jak bardzo byśmy teraz nie wysłali wszystkich na strzelnicę, to nie jesteśmy w stanie osiągnąć pożądanego efektu. Proces przygotowania żołnierza do tego, aby umiał walczyć na polu walki w rozumieniu starcia ze stroną przeciwną, pojedynków ogniowych, manewru, wzywania wsparcia ogniowego, nacierania, obrony, jest to proces wielomiesięczny przynajmniej wielomiesięczny, jak nie kilkuletni. Więc tego się nie da zrobić. Ale nie da się ja przygotować rozumiem. w ramach powszechnego szkolenia. Natomiast jeżeli będziemy wiedzieli, w jaki sposób chcemy, bo zupełnie inaczej będzie wyglądało powszechne przygotowanie wtedy, kiedy powiemy sobie jasno, od granicy polskiej nie oddamy ani guzika i bronimy każdego centymetra terenu i robimy to od dnia D, od pierwszej minuty, a zupełnie inaczej będzie wyglądał proces przygotowania społeczeństwa, jeżeli powiemy, że tak jak generał Andrzejczak swego czasu, jak był jeszcze szefem sztabu, z czym się zgadzałem i zawsze będę zgadzał, powinniśmy zrobić wszystko, aby wojnę przenieść na terytorium przeciwnika, zadać mu jak największe straty i nie pozwolić na wejście na teren naszego kraju, a nawet jeżeli jakiekolwiek siły wejdą, to nie pozwolić mu na kontynuowanie operacji, jeżeli odstraszanie zawiedzie. Więc zupełnie w tych dwóch scenariuszach zupełnie będzie wyglądało inaczej przygotowanie społeczeństwa w ramach tego powszechnego szkolenia. Więc tutaj, nie odpowiedziawszy sobie na to pytanie, nie możemy sobie jasno i w sposób spójny, w sposób efektywny dla wszystkich obywateli całej instytucji państwa, nie możemy sobie odpowiedzieć na to, jak to powszechne szkolenie ma wyglądać. Nie możemy sobie odpowiedzieć, co to znaczy powszechna służba wojskowa, jeżeli nie będziemy wiedzieli, jakie siły zbrojne mają w tym powszechnym obowiązku obrony mieć zadania i w jaki sposób te zadania realizować. Ale możemy sobie, znaczy w pełni się zgadzam z tym, tak? To trzeba na to strategiczne pytanie sobie odpowiedzieć najpierw, ale też wiem, że nie możemy teraz czekać, aż powstanie dokument za pół roku albo za rok, który odpowie na to pytanie i potem przez następne pół roku 10 komisji będzie przygotować plany, jak to szkolenie powinno wyglądać i w 2027 zaczniemy pierwsze szkolenia realizować. Wydaje mi się, że są pewne rzeczy, które można robić bardzo szybko, pewnie nie już, ale za kilka miesięcy, tak żeby większość obywateli, też takich w naszym wieku, czyli młodzież trochę bardziej dojrzała, wiedziała, co ma, co powinna zrobić, tak? Znaczy ja zapewne nie zostanę już snajperem, bo nie byłem w tym najlepszy, tak, strzelałem i strzelam, ale pewnie będą lepsi, ale zapewne jest wiele rzeczy, których mógłbym skutecznie zrobić, wspomagając obronność państwa, tak, i wypełnić jakąś rolę. I każdy z nas, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, jakby w czym może, znaczy, że są różne zadania, które może wykonywać, tylko musi to wiedzieć i musi być do tego przygotowany, musi mieć świadomość, że jak coś się stanie, to robię to i tamto, prawda? Nie tylko kiedy wybuchnie wojna, ale też kiedy spadnie, to będzie atak terrorystyczny, który może stać się za godzinę w jakimś miejscu. I to chyba powinniśmy zacząć robić bardzo, bardzo szybko. No tak, zdecydowanie. Tu nie sposób się nie zgodzić, że powinniśmy to robić szybko, tylko powtórzę raz jeszcze, bo sam tutaj zauważyłeś, że co mam robić, tak? Jeżeli nie zostanie w sposób spójny określony system i tutaj nie szukałbym wymówki z całym szacunkiem do tego, co powiedziałeś, to nie jest przytyk do ciebie, tylko ogólnie wymówki, że no dobrze, ten plan by powstał, ale na to potrzeba długie miesiące. No to zróbmy wszystko. Już 3 lata wojny minęły. No właśnie. 3 lata wojny straciliśmy. Obecny rząd mamy już od kilkunastu miesięcy, więc to ten poprzedni czas, też był.
ten czas cały czas tyka i naprawdę nie szukałbym wytłumaczenia, że to jest długotrwały proces legislacyjny, który nas obezwładnia, no i teraz zróbmy coś, nie układając planu, no bo trzeba coś zrobić. To będzie absolutnie nieproduktywne. Odwołam się teraz do wniosków z Ukrainy. I to jest autoryzowana informacja. Ukraińcy stwierdzili, że okres szkolenia takiego bardzo podstawowego, nazwijmy to, żeby przeszkolić człowieka, który wchodzi do sił zbrojnych, żeby umiał znaleźć się na linii frontu z tymi wszystkimi swoimi podstawowymi umiejętnościami strzelania, zachowywania się taktycznego, samopomocy i udzielania pomocy medycznej na polu walki, trwa 6 tygodni. Żeby to był efektywny, jak to sekretarz Hexet nazywa, warrior. Więc czy stać nas w tej chwili na to, żeby każdemu zafundować 6-tygodniowe szkolenie tylko po to, żeby potencjalnie przygotować żołnierza do współczesnego pola walki rozumianego tak, jak ono wygląda w Ukrainie? No absolutnie nie. Więc wszystko, co będzie poniżej tego, jeżeli każdy profesjonalista, każdy, kto się na tym zna, mówi, że żeby żołnierza nauczyć posługiwać się bronią, takiego, który nic innego nie robi od rana do wieczora, tylko odbywa przeszkolenie zasad posługiwania się bronią, trzeba tydzień, żeby umiał ją obsługiwać, żeby umiał podłączyć magazynek, żeby umiał efektywnie strzelić. To jest takie niezbędne minimum, żeby można było powiedzieć, że umie się tą bronią posługiwać. To czy teraz stać nas w ramach szkolenia powszechnego, żeby każdego obywatela tydzień uczyć, czy każdy ma tyle czasu, czy mamy takie zasoby, czy mamy taką infrastrukturę, bo ja wiem, że nie. Więc tu jest absolutnie ten czas, powtórzę raz jeszcze, żeby ułożyć plan, a prace nad tym trwają, bo chociażby, odwołam się jeszcze raz do tego programu ochrony ludności, obrony cywilnej. Ułożyć plan właśnie wykorzystania tego potencjału, nałożyć na poszczególne elementy struktury, na poszczególne poziomy struktury organizacyjnej naszego państwa obowiązki i bezwzględnie egzekwować realizację tychże obowiązków, nie czekając na to, że a przecież to trzeba czas, to trzeba przecież pojechać. Ja oczywiście biorę udział w rozmowach na różnych poziomach samorządowych i no to trzeba zaplanować szkolenie, które będzie w Akademii Pożarniczej. No a kto to ma czas, żeby tam teraz jechać? No nie ma takiego excuse, bo najważniejsze jest dbałość w tej chwili o bezpieczeństwo. Najważniejsze jest przeszkolić się po to, żeby kontrybuować do tego bezpieczeństwa, każdy w taki sposób, jak zostanie to wskazane. Mało tego, zaplanować ćwiczenia z dużą dozą intensywności i jeżeli chcemy być bezpieczniejsi, no to nie możemy się oglądać, że teraz jest sobota, to nie będziemy robili treningów z powszechnego alarmowania i ostrzegania, no bo jest sobota i każdy po tygodniu pracy chce odpoczywać. Albo jest niedziela, to każdy ma prawo do grilla, bo teraz idzie okres grillowy i trzeba pracować na działce, no to jest ważne. Trzeba się zdecydować, co jest naszym pryncypium, trzeba zdecydować się, co jest najważniejsze i po prostu zacząć to robić, a nie cały czas oczekiwać na jakieś mityczne pojawienie się supersystemu. Gdzie powinno być to zainicjowane i na ile, bo jak wspomniałeś, rozmawia z rozmaitymi, rozumiem, i decydentami, niedecydentami, a ludźmi, którzy mają wiedzę na ten temat, na jakim etapie jakby to przygotowanie koncepcji jest? Gdzie z tym jesteśmy? Uważam, że ciężko mi oceniać, gdzie z tym jesteśmy, bo to byłoby bardzo dobre pytanie do myślę, prezesa Rady Ministrów i do Rady Ministrów, dlatego że wiele dokumentów, począwszy od Konstytucji, poprzez ustawę o obronie ojczyzny, wspomnianą nową ustawę o obronie ludności, obronie cywilnej, nakłada obowiązki i wskazuje, co należy realizować. Więc to pytanie, gdzie jesteśmy, na jakim to jest etapie, jest tutaj najbardziej właściwe. I tutaj do tych organów, w przypadku bezpieczeństwa wewnętrznego, grudniowa ustawa mówi o ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych. Ustawa o obronie, ministrze obrony narodowej i prezydencie Rzeczypospolitej razem z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Więc tutaj są pytania i tutaj przede wszystkim i z mojego doświadczenia wynika, nawet jak jeszcze nie wiem, jak w tej chwili wygląda Komitet Bezpieczeństwa, muszę sobie tą wiedzę odświeżyć, ale wtedy, kiedy Komitet Bezpieczeństwa zasiadał, to byli między innymi ci ministrowie, plus minister sprawiedliwości, plus minister spraw zagranicznych, dlatego że musimy pamiętać, że nie operujemy w pustce, a w przestrzeni międzynarodowej.
to są te miejsca, które w tej chwili będą wiodły prym i powinny wieść prym w sposób skoordynowany, jeżeli chodzi o ułożenie tego planu i ocenę, jak to się odbywa. Zdecydowanie. A na ile w to powinny być wciągnięte też organy samorządowe i tak jak wspomniałem wcześniej, też rozmaite organizacje pozarządowe, których w Polsce jest ogromnie dużo. Nie zdajemy sobie sprawy. Ja mogę powiedzieć, bo ja kiedyś sprawdziłem, to ciekawostka, ponieważ jechałem na taką międzynarodową konferencję, gdzie omawiano między innymi to, jak Polacy pomagali Ukraińcom i pytali, skąd to się bierze takie społeczeństwo obywatelskie. Zawsze na to narzekaliśmy. I otóż ja sprawdziłem, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ile w Polsce jest organizacji pozarządowych. Otóż z danych, które gdzieś tam znalazłem, wynika, że zarejestrowanych organizacji jest 140 000, a czynnych 80 000. Czyli jest 80 000 organizacji, które gromadzą różne grupy ludzi, no bo są też, wśród nich są i duże organizacje i takie bardzo małe. To jest armia ludzi, która jest gotowa do jakiegoś społecznego, bardzo różnego działania, nie? Więc to pewnie powinniśmy ten ruch też wykorzystać. Drobna dygresja. Myśmy w roku 2016 już przeżyli taką sytuację, gdzie minister obrony narodowej, ówcześnie minister Macierewicz, zachęcał organizacje proobronne, nazwijmy to ogólnie, do tego, żeby współpracowały z siłami zbrojnymi i też było takie otwarcie programów. 2016 rok, pamiętam to doskonale, bo robiliśmy to wtedy w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i nawet wyszliśmy troszeczkę przed szereg i wezwaliśmy te znane i zostało ogłoszone w Szczecinie, że te organizacje, które chciałyby wejść do takiego programu, chciałyby współpracować, zapraszamy do współpracy. I oczywiście takie spotkanie się odbyło, przyszli przedstawiciele kilkunastu z tych, o których wspomniałeś, bo rzeczywiście jest ich mnogość, kilkunastu organizacji, ale zostały im nakreślone warunki brzegowe, to znaczy ta współpraca nie będzie polegała na tym, że wojsko zabierze wszystkich uczestników na strzelnicę, da im postrzelać, potem da grochówkę, no jak będzie zainteresowanie, to damy się przespać z soboty na niedzielę w namiotach i w niedzielę sobie pójdziecie wszyscy w dobrych nastrojach i pokoju do domu. Tylko odpytując poszczególnych uczestników spotkania, jakie reprezentują branżę i na przykład prawnik, to pan oczywiście odbędzie pan przeszkolenie, ale również z pańską wiedzą prawniczą będzie pan wspierał dowódcę przy podejmowaniu decyzji. Jakiego dowódcę, w jakim zakresie, to panu wskażemy. I po kolei tak branżowo zasugerowaliśmy, jak ta współpraca z naszej perspektywy będzie wyglądała. I uwierz mi, z kilkunastu organizacji zostało 5 na polu walki po przerwie. Więc tutaj nie chcę tutaj mówić, że nasze społeczeństwo nie chce, nie jest gotowe, ale też odniosę się do tego czynnika społecznego. Musimy sobie uczciwie powiedzieć, że jeżeli chodzi o wspólne bezpieczeństwo, to jest ono nasze wspólnie do niego kontrybujemy, ponosimy pewne wyrzeczenia, jeżeli jest taka potrzeba i przede wszystkim poddajemy się temu, co zostanie zaplanowane. Z moich rozmów i z tego, co udało mi się chociażby w czasie wykładów przez ciebie wspomnianych, w czasie gry wojennej, zauważyć, to jest rzeczywiście mała doza zaufania do tego, że te systemowe rozwiązania są spójne i rzeczywiście one są efektywne. Bo mamy niski poziom zaufania w ogóle społecznego, a do państwa w szczególności. Do instytucji państwa niestety tak to działa, tym bardziej poprzez spójny system, spójny program, spójne rozwiązania, przez transparentne podejście i dobrą koordynację, w czym też nie jesteśmy najlepsi. Od zawsze mieliśmy problemy z właściwą koordynacją. Musimy to zaufanie odbudować, bo nie mamy po prostu innego wyjścia. Bez tego zaufania, bez tej wiary, przynajmniej w większej części społeczeństwa, nie zbudujemy spójnego systemu odporności, nie zbudujemy spójnego systemu odstraszania i in the time of need, jak to się ładnie nazywa, nie będziemy w stanie się efektywnie bronić. A jak ten system zbudować? Jeszcze raz, na pewno nie po raz ostatni, powołam się tutaj na ustawę o obronie ludności, obronie cywilnej. Tam jest wskazane, jakie ma obowiązki, co powinien koordynować, co nadzorować, co przeprowadzić, poziom ministerialny, co powinno się odbyć na poziomie miasta, gminy, co się powinno odbyć na poziomie powiatu, co się powinno odbyć na poziomie województwa. Oczywiście można byłoby dyskutować i poddawać tutaj jak zwykle krytyce, że te rozwiązania są zagmatwane, że ciężko jest o delineację, ciężko jest skoordynować coś, jeżeli obowiązki się nakładają.
no ale z drugiej strony mamy już to w jakiś sposób poukładane, to wykorzystajmy to narzędzie, które mamy, zamiast krytykować to jakie ono jest i czekając na kolejne, być może w naszej ocenie lepsze, tylko po prostu zacznijmy to robić. Oczywiście ta sytuacja, którą opisałeś, która się zdarzyła, że było kilkanaście organizacji, zostało 5. No dobra, ale zostało 5, tak? To nie jest, to jest więcej niż 0, dużo więcej. Być może gdyby temu towarzyszyła duża kampania społeczna, którą wydaje mi się dzisiaj jest łatwo zrobić, tak? Bo wszyscy o tym mówią, prawda? W takim programie jak mój, już mówię o tym, nie wiem, któryś raz i takich miejsc jest wiele. Jest atmosfera dzisiaj, znaczy ludzie rozumieją, bo wszyscy w Polsce na szczęście rozumieją, że jest zagrożenie, tak? WOT, zgłosili się ludzie do WOT-u, tak? Ta inicjatywa wypaliła. Myślę, że dzisiaj to jest też sposób na takie budowanie spójności społecznej i odbudowanie więzi społecznych i odbudowanie zaufania do instytucji, do państwa, o czym mówiłeś. Mówiąc szczerze, mi się wydaje, że dla polityków to jest bardzo wdzięczny temat, tak? Bo oczywiście gdyby zrobili 2-letnią służbę wojskową, prawda, z kotami, z tymi wszystkimi strasznymi rzeczami, które się działy, kiedy ty zaczynałeś, to pewnie nie wzbudziłoby to entuzjazmu, ale zrobienie tego w sposób umiejętny, moim zdaniem, spotkałoby się z dobrym przyjęciem, że jest do tego klimat dzisiaj, bo po prostu wszyscy czujemy zagrożenie. Tak, zdecydowanie. Tak, nie chcę trywializować rzeczy bardzo poważne, ale tak trochę kampanię w tym zakresie to nam zrobił Putin. Już nikt lepszej kampanii pokazującej, że jest rzeczywiście niebezpiecznie i powinniśmy popracować kolektywnie jako społeczeństwo nad poprawą bezpieczeństwa, już nam nie jest w stanie chyba przygotować. I też nie sądzę, żeby była nam potrzebne wkładanie wysiłków w kampanię, z całym szacunkiem. Na pewno komunikacja jest jakaś w tym zakresie potrzebna, na pewno wsparcie różnego rodzaju stronami, źródłami informacji, gdzie obywatel mógłby się czegoś dowiedzieć. Tak? Czekamy tutaj cały czas na obiecany, ja też czekam, codziennie zaglądam do skrzynki, kiedy dostanę ten podręcznik, jak się należy zachować, czy tą ulotkę wzorem Szwecji, tą ulotkę, chociaż na stronie RCB można taki podręcznik znaleźć i jeżeli ktoś chce, to tam trafi, ale też jestem ciekaw, co w ramach tej wspomnianej przez ciebie kampanii się wydarzy, co też my jako obywatele powinniśmy zrobić i jak się przygotować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe w sposób taki ogólny. Ale to, co jest istotne i dla polityków jest to byłoby to wygodne, ale i też jest tu pewna niewygoda. Mianowicie, aby zbudować ten system wiarygodny i aby on był spójny, to musi być od samej góry do samego dołu. Posłużę się 2 przykładami z mojego doświadczenia. Pierwszy to są Narodowe Siły Rezerwowe. Pamiętam, jak byłem jeszcze na poziomie, nazwijmy to taktycznym, czyli do poziomu dywizji i te wszystkie tłumaczenia i wspaniałe projekty, jak to Narodowe Siły Rezerwowe są dobre, ale tylko i wyłącznie na poziomie batalionu i brygady. Ale już wyżej nie. Na moje pytanie, to dlaczego NSR-ów nie ma w ministerstwie albo w poważnych instytucjach? Chociażby po to, żeby pokazać, że tam też ten projekt działa i chociażby po to, żeby dać w jakiś sposób szansę, a nie tylko i wyłącznie pozbawiać batalionów kompanii na rzecz całkowicie, jak się później okazało, nieefektywnego tworu Narodowych Sił Rezerwowych, który finalnie został wycofany. Kolejnym przykładem ćwiczenia Crisis Management Exercise, które były prowadzone przez NATO. I wtedy, kiedy była ta edycja i razem z RCB jako dowództwo operacyjne byliśmy odpowiedzialni za udział strony polskiej, to największym problemem było to, że w tym ćwiczeniu brały udział zazwyczaj jako strona polska, z całym szacunkiem dla tych ludzi, którzy brali udział, tak zwane trzecie garnitury. Czyli premier czasu nie miał, minister czasu nie miał, wiceminister też czasu nie miał. Najczęściej był kierowany ktoś w randze dyrektora departamentu po to, żeby grał ministra w ćwiczeniu natowskim dotyczącym reagowania kryzysowego, bo wtedy, kiedy było ćwiczenie, to inni czasu nie mieli ważniejsze obowiązki. Więc tutaj musimy też jasno sobie powiedzieć, że nie należy się opierać tylko i wyłącznie na tym, co się ma wydarzyć na poziomie samorządowym, to znaczy powiat i w dół, a u samej góry, no to my będziemy to koordynować w taki czy inny sposób, bliżej nieokreślony. No niestety, trzeba wzorem Finów zrealizować czasami ćwiczenie, które trwa 3 tygodnie,
trzeba zrealizować warsztaty, trzeba zrealizować seminarium, trzeba zrealizować element konferencyjny, który trwa 3 tygodnie, wyjąć wszystkich z normalnego funkcjonowania, zamknąć w jednym ośrodku i po prostu to przeprowadzić. I wtedy, kiedy będą ćwiczenia i będziemy widzieli, że się wszyscy angażują od samej góry do samego dołu, to wtedy będziemy wiedzieli, że to jest wiarygodne i jest spójne i wszyscy dzielimy te same problemy i wszyscy mamy tą samą perspektywę. Nie można tylko i wyłącznie spodziewać się, że ten system ma działać od mniej więcej wysokości 2/3 w dół, a to na górze to my sobie poradzimy. Bo my niestety z tym radzeniem sobie, chociażby z 1939 roku i kampanii wrześniowej, to mamy złe wspomnienia, jak to sobie nasz leadership naszego państwa radził wtedy, kiedy natarła na nas przytłaczająca siła III Rzeszy i po 17 dniach dołączyła do tego następna potęga zza wschodniej granicy, no to niestety okazało się, że te nasze plany nie były tak dobre, jak myśleliśmy, że są, a nasze przywództwo kraju nie było aż tak przywódcze, jak było wtedy to potrzebne. I radziło sobie w Rumunii. No niestety, z naczelnym wodzem na czele. To bardzo ważne jest to, co mówimy. Zwróćcie Państwo uwagę teraz sobie, że mówimy o obronności państwa, o budowaniu odporności państwa i zaczęliśmy od mówienia od polityki zagranicznej. O samych siłach zbrojnych mówiliśmy dzisiaj najmniej. Mówiliśmy o produkcji przemysłowej, mówiliśmy o szkoleniu ludzi, o zachowaniu samorządów, rozmaitych instytucji. Przygotowanie do takiego zagrożenia to jest przygotowanie całego państwa, od góry do dołu, od lewa do prawa, na wszystkie możliwe sposoby i dotyczy wszystkiego. Dotyczy i ochrony zdrowia, i edukacji, i przemysłu, i firm technologicznych, co Ukraina jest tutaj też znakomitym przykładem, prawda, jak prywatne firmy technologiczne IT włączyły się w obronę, bardzo skutecznie w obronność kraju. Nie? Więc to są działania, które musimy prowadzić na wszystkich możliwych frontach i my musimy o tym mówić po to, żeby wywierać nacisk na polityków, no ale też, żeby tworzyć atmosferę, żeby kiedy politycy odrobią swoje lekcje, żebyśmy my wszyscy wzięli udział w tych działaniach, w tych szkoleniach, w tych przygotowaniach po to, żebyśmy nigdy nie musieli z tego skorzystać. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ostatnio dużo czasu poświęcam na studiowanie tego i poznawanie systemów naszych sojuszników, a szczególnie sąsiadów. Ile się u nich pozmieniało, jeżeli chodzi o ostatnie lata w zakresie właśnie kontrybucji do obronności. Swego czasu muszę odświeżyć temat Estonii, bo swego czasu miałem bardzo dobre rozmowy z moim odpowiednikiem estońskim, ile Estonia dołożyła starań i wprowadzała regulacji, aby doprowadzić do tego, że jeżeli państwo estońskie stwierdza, że jakiś obywatel jest potrzebny, to 24 godziny i ta osoba ma się stawić w szyku. Ile wysiłku włożyli, aby powołać, Ligę Obrony i uspójnić mechanizmy, które i tak oceniają, że są jeszcze dalekie od ideału. I chciałbym kiedyś, aby móc powiedzieć, tak jak powiedział bodajże fiński minister spraw zagranicznych, że Finlandia nie ma sił zbrojnych, tylko Finlandia jest siłą zbrojną. To byłoby idealny model, gdybyśmy mogli sobie tak usiąść i tak sami o sobie powiedzieć i uważam, że do takiego stanu powinniśmy dążyć. Oczywiście zawsze spotykam sceptyków takiego toku rozumowania, że wiesz, u nas to z naszą historią, z naszymi uwarunkowaniami, z tym, co myśmy przeżyli i co teraz przeżywamy, to jest to niemożliwe, no ale nie koncentrujmy się na tym, aby sobie sami uświadomić, co jest niemożliwe, tylko skoncentrujmy się i dołóżmy tyle sił, ile jest to możliwe, aby to zrealizować. Myślę, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele, bo jak patrzymy na ludzi, zwłaszcza tych przedsiębiorców, ludzi, menadżerów, ludzi zarządzających z młodszego pokolenia, których spotkałeś u nas w szkole przywództwa, prawda? To są super sprawni ludzie, gotowi do działania, którzy działają w sektorach bardzo różnych, tworzą bardzo różne firmy, czy zarządzają bardzo różnymi i instytucjami, i firmami i na pewno to są ludzie, którzy są w stanie zarządzić tym państwem, naszym państwem w znakomity sposób. Jeszcze jedną mam refleksję na koniec, że to te wszystkie działania, które mają na celu jakby przygotowanie nas
na ewentualny atak albo niedopuszczenie do tego, żeby wróg po prostu zniechęcił się, widząc tak sprawne, tak silne państwo, one jednocześnie są inwestycją w wiele innych rzeczy. Bo tak jak prowadziłeś tą grę wojenną, której nie będziemy opowiadać w szczegółach teraz, tak, ale uczestnicy odgrywali różne państwowe instytucje i mówiliśmy o sytuacjach zagrożenia państwa, a to tak naprawdę było szkolenie menedżerskie, tak, dla ludzi, które pokazywały im, jak codziennie, w jaki sposób się podejmuje decyzje, jakie czynniki trzeba brać pod uwagę. Więc to wszystko, to przygotowanie obronne również nam pomoże w budowaniu naszych firm, naszych instytucji, szkół, uniwersytetów, szpitali i dobrego zarządzania państwem i budowania spójnego społeczeństwa. Więc to jest też dobra inwestycja w nas samych, w naszą również zamożność. Nie wiem, czy się zgodzisz z taką refleksją. Tak, oczywiście, dlatego że bezpieczeństwo nie jest jednowymiarowe, jednodomenowe. To nie ma czegoś takiego i w żadnym kraju na świecie nie ma takiej sytuacji, gdzie zbudujemy bezpieczeństwo militarne, to znaczy zafundujemy sobie, mówiąc kolokwialnie, dobrze wyposażone i dość w naszej ocenie liczne siły zbrojne i to jest wszystko. Bezpieczeństwo jest czynnikiem wielodomenowym. Jest bezpieczeństwem społecznym, energetycznym, finansowym i militarnym również, i politycznym także, więc wszelkiego rodzaju rozwiązania, które mają za zadanie nawiązanie współpracy, które mają za zadanie wywołanie efektu synergii między poszczególnymi branżami, jest z pożytkiem dla pojedynczego Polaka i dla nas jako całego narodu i dla całej instytucji państwa. Więc tutaj dlatego jestem wielkim orędownikiem wszelkiego rodzaju systemowych rozwiązań, bo to rzeczywiście uspójnia to, co dzieje się wewnątrz i buduje tą naszą spójność narodową. Nie podlega to dyskusji. My też musimy pamiętać, że wiele razy w naszej historii, wiele razy, można by to było długo wymieniać na przestrzeni naszych dziejów, na przestrzeni naszej przynajmniej tysiącletniej, jak ją znamy, państwowości i naszej suwerenności, niejednokrotnie przerywanej, to udowadnialiśmy sobie, że jesteśmy w stanie zrobić wiele, ale zazwyczaj po czasie. Jak już się coś złego stało, to potem potrafiliśmy zewrzeć szyki, potrafiliśmy się zebrać i wywalczyć to, co jest nam należne i pójść po swoje, mówiąc kolokwialnie. Natomiast postarajmy się teraz to zrobić przed czasem, żebyśmy znowu nie musieli reagować, tylko w miarę w tych niespokojnych czasach z relatywnie spokojnym wzrokiem patrzeć w przyszłość, wierząc, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby o tą przyszłość zadbać wtedy, kiedy ona jeszcze jest w miarę pokojowa, wtedy, kiedy ta stabilność jeszcze jest taka, jaka przynajmniej w tej chwili i nad wieloma procesami panujemy, jesteśmy na wiele procesów w stanie wpływać. Zanim ktokolwiek w nas uderzy albo, nie daj Boże, odbierze nam suwerenność. I to jest wielkie zadanie dla nas wszystkich i dla ludzi pracujących w administracji, dla ludzi pracujących w wojsku, ale też dla przedsiębiorców, bo ich firmy będą silniejsze i lepiej się rozwijały w bezpiecznym kraju i to oni też mogą wnieść bardzo dużo do budowania naszej odporności i dla każdego z nas, tak? I wszyscy musimy to robić. Tomku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Kto z Państwa chciałby na przykład odbyć zajęcia z panem generałem Piotrowskim, to zapraszam do Szkoły Przywództwa. Jak mówiłem, za jakiś czas ogłosimy, za miesiąc, dwa ogłosimy, za miesiąc nawet chyba wcześniej ogłosimy, że rekrutację do następnej edycji, ale już można w tej chwili na stronie szkolaprzywództwa.pl zostawić swój adres mailowy i wtedy my Państwa zawiadomimy, kiedy to się zacznie. Wejdźcie, zobaczcie naszą stronę. Tomku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę i mam nadzieję również z tej naszej rozmowy wypłynie jakiś wątek edukacyjny, który poprawi nasze bezpieczeństwo. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję Państwu również. Czekam na Państwa komentarze. Napiszcie, co o tym sądzicie, czy wierzycie w to, że jesteśmy w stanie zbudować takie silne, odporne państwo i co powinniśmy przede wszystkim teraz zrobić. Czekam na Wasze komentarze, subskrybujcie, wspierajcie Układ Otwarty. Również zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam wszystkich patronów. Do widzenia.